najwyżej własną godnością i wiarygodnością za to zapłacę. Czasem trzeba podjąć ryzyko. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o półfinałach i o tym, kto awansuje z nich do finału. Zanim zaczniemy i przejdziemy do sedna, przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę, również o komentarzach, żebyście się podzielili tym, czy się zgadzacie z moimi przewidywaniami, czy niekoniecznie. No i słuchajcie, o czym ja będę dzisiaj mówić? Będę mówić o tym, kto awansuje do finału z półfinałów na Eurowizji w tym roku. Będę oceniała szanse, analizowała, kto jakie właśnie te szanse ma, czy ktoś awansuje, czy ktoś nie awansuje. Zaczniemy od pierwszego półfinału, przelecimy względem kolejności występów, czyli według running orderu. Przy każdym kraju zatrzymam się, powiem Wam, jak ja to widzę, czy moim zdaniem ta piosenka awansuje, czy niekoniecznie. I w ten sposób przelecimy sobie dwa półfinały, ocenimy sobie, jakie kto ma szanse. W tym filmie skupię się wyłącznie na półfinałach, wyłącznie na tym, kto musi z tych półfinałów awansować, a nie będę poruszała w ogóle kwestii właśnie krajów Wielkiej Piątki i gospodarza. I tutaj jeszcze taki mały, ale ważny disclaimer. Ja tutaj nie będę wyłaniała tych, których ja bym chciała w finale, tylko tak, jak mi się wydaje, że będzie. Ale ja się na pewno z Wami podzielę takim swoim subiektywnym rankingiem, kogo ja bym chciała właśnie widzieć w finale. I myślę, że wstawię Wam to albo na kartę społeczności, albo na mojego Twitterka, gdzie serdecznie zapraszam. Natomiast zanim przejdziemy sobie do sedna, czyli do analizy szans poszczególnych krajów, to jeszcze musimy sobie określić takie nasze położenie w sezonie, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę tuż przed próbami. No i wiadomo, próby za chwilę się zaczną, być może będziemy dzięki nim wiedzieli już coś więcej. Na ten moment wiemy w większości przypadków tyle samo, ile wiedzieliśmy jeszcze na przykład 2 tygodnie temu. Oczywiście, że stale pojawiają się nowe smaczki, nowe informacje, nowe zapowiedzi tego, jak dane stagingi będą wyglądały. Natomiast dopóki nie zobaczymy czegoś na własne oczy, to możemy się tylko i wyłącznie na tych zapowiedziach opierać. Możemy w nie wierzyć bądź nie. I oczywiście różne rzeczy mogą się wydarzyć w trakcie tych prób. Dlatego chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę też to, że moje zdanie w przypadku różnych moich takich przewidywań może się jeszcze zmienić. Na pewno będę robiła filmiki na temat prób, będę je analizować, oglądać, sprawdzać, kto co dla nas przygotował i wtedy myślę, że będę też jakoś tak aktualizowała te moje różne przewidywania wobec poszczególnych państw, bo oczywiście co roku jest tak, że czasem kogoś nie doceniamy, a ktoś nas bardzo pozytywnie zaskoczy, a mogą być też sytuacje w drugą stronę, kiedy ktoś jest mocno przeceniany, bardzo faworyzowany, a potem okazuje się, że próby przynoszą jakąś taką weryfikację i okazuje się, że coś tam na przykład nie pykło. W tym roku mamy też taką zmianę względem lat poprzednich, że podczas tych pierwszych prób nie dostaniemy tych urywków, tych snippetów, właśnie jak to wygląda w kamerze, czy nawet po prostu jakichś filmików ze sceny, dostaniemy jedynie zdjęcia z tej pierwszej tury prób. Każdy reprezentant bądź reprezentanci z danego kraju mają tak naprawdę 2 tury takich prób, 2 próby właściwie. I pierwsza tura to będzie właśnie ta bez materiałów filmowych. Czyli nie będzie snippetów, nie będzie żadnych urywków, nie będzie nagrań jakby ze sceny, będą tylko i wyłącznie zdjęcia. Z tego co ja zrozumiałam, ta druga tura prób ma wyglądać już normalnie, czyli dostaniemy jakieś tam takie urywki i zobaczymy mniej więcej jak to wygląda na przykład w kamerze. Prawdopodobnie nadal będą to urywki 15-30 sekund, z których też nie będzie można wywnioskować absolutnie wszystkiego, no ale będzie to już coś. Tak jest, nie narzekajmy, cieszmy się, bo za chwilę nadchodzi ten tydzień eurowizyjny, na który czekaliśmy cały rok. Więc mojego entuzjazmu nie zgaszą nawet tego typu pomysły i zmiany. Nie ma takiej opcji, ja tam się bardzo cieszę i jaram się jak ten zajączek. Pierwszy półfinał wydaje mi się osobiście troszkę łatwiejszy niż ten drugi.
Chociaż miałam w pewnym momencie takie zawahanie, ponieważ no tutaj w pierwszym półfinale też mamy no naprawdę mocną tą stawkę. Więc nie jest to też taka różnica, że jeden półfinał jest półfinałem śmierci, a drugi jest cienki jak sik węża, ponieważ no wydaje mi się, że ten poziom jest dosyć wyrównany. Zrobimy sobie, wiecie co, w ten sposób, że te kraje, których ja jestem pewna, że do finału się zakwalifikują, będę oznaczała na zielono. Tam, gdzie nie mam pewności, nie jestem w stanie się zdecydować, myślę, że będzie to kolor żółty. Natomiast tam, gdzie jestem niemalże pewna, że tego awansu nie będzie, no to damy kolor czerwony. Zaczynamy od Islandii. I wiecie co, wydaje mi się, że Islandia będzie miała bardzo ciężkie zadanie, ponieważ no są na samym początku, to raczej nie jest dobry znak, chociaż i tak uważam, że piosenka otwierająca ma jeszcze względnie właśnie ten wyróżnik w sobie, że no po prostu otwiera całe show i może być zapamiętana chociażby z tego powodu. Natomiast szanse Islandii moim zdaniem są mocno uzależnione od tego, jak poradzą sobie inni, ponieważ no Islandia nie jest tutaj żadnym pewniakiem do awansu. Niestety, tutaj ja się waham. Ja tutaj dam kolor żółty, ponieważ no ani nie jest to dla mnie pewniak, ani nie jest to kraj, który absolutnie bym wykluczała tutaj z walki o awans. Następna w kolejce jest Polska i tutaj mamy ciekawą sytuację, no bo chociażby dlatego, że jest to właśnie Polska, czyli coś, co myślę, że większość z Was interesuje najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi też o szanse Justyny i takie większe, jakby dłuższe wytłumaczenie tego, co ja myślę na temat szans Polski w tym roku, tutaj wyświetlę Wam też filmik, który robiłam jakiś czas temu i w którym tak bardziej dokładnie omówiłam te wszystkie szanse Justyny i to, co jej będzie sprzyjało, to, co jej może przeszkodzić. Więc jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania w trochę dłuższej formie i trochę bardziej takiej może analitycznej, no to zaproszę Was do obejrzenia tamtego filmiku. I z Polską, moi drodzy, jest moim zdaniem osobistym, prywatnym, wewnętrznym tak, że tutaj sprawa rozbije się o staging. Ponieważ sama w sobie piosenka Gaia z dobrym albo chociaż przyzwoitym stagingiem moim zdaniem wchodziłaby niemalże na pewno do finału, ale wiemy, że z polskimi stagingami bywa różnie. W przypadku Polski ja się trochę boję, czy nie będzie tam przeładowane to wszystko, ten staging, ten obraz, czy nie będzie tam za dużo efektów, jakichś przejść, jakichś różnych kolorów, wizualizacji. Tego się boję i niestety, przynajmniej dla mnie niestety, zapowiada się na to, że szanse, że może się tak stać, no niestety są. Natomiast finalnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało. No też nie jest tak, że tutaj na 100% będzie źle, bo wcale tak być nie musi. No i miejmy nadzieję, że tak oczywiście nie będzie. No i druga pozycja startowa niestety nie jest sprzyjająca, jeżeli chodzi właśnie o kolejność występów, ponieważ no zaczynamy głosować jako telewidzowie dopiero po wszystkich piosenkach. Jury w półfinałach nie głosuje, nie mamy głosów jurorskich. Po Justynie Steczkowskiej będzie występował no praktycznie cały półfinał, oprócz Islandii właśnie, która jest przed nią. I no ta pozycja nie wróży generalnie dobrze. No ale umówmy się, nie jest też tak, że ta pozycja całkowicie uniemożliwia jej awans, ponieważ no awans bądź jego brak, no to zawsze jest zbiór różnych czynników, różnych rzeczy, które mają wpływ potem na to, że ktoś zagłosuje na daną piosenkę albo nie. Natomiast no Polska nie jest moim zdaniem pewniakiem do awansu, ale nie jest też krajem, który na pewno nie awansuje i nie ma na to najmniejszych szans, ponieważ te szanse moim zdaniem są raczej większe niż mniejsze. No ale tak, zostawmy po prostu Polskę na żółto, ponieważ tutaj no nie jest to moim zdaniem pewniak do awansu. Słowenia moim zdaniem, mówiąc krótko, w finale nie będzie. Tutaj muszę dać ten kraj na czerwono, pomimo że gdybym to ja miała decydować, no to ja te Słowenię bym dała do finału, ale no wiemy jak jest, widzimy jaka jest sytuacja.
Raz, że tutaj ta dosyć wczesna pozycja startowa no nie sprzyja, a już zwłaszcza tego typu balladom. A dwa, że no raczej nie jest to piosenka, którą ludzie jakoś masowo by uwielbiali. To jest dosyć ciężki utwór pod takim względem właśnie bycia zapamiętanym, więc ja Słowenię no muszę tutaj niestety na czerwono zaznaczyć. Jeżeli chodzi o Estonię, to myślę, że tutaj sytuacja jest odwrotna i że tutaj mamy do czynienia z pewniakiem, czyli no raczej na pewno zobaczymy Tomiego Kesha właśnie w finale. Gdyby w półfinałach było jury, to nie byłoby już wcale takie pewne. Natomiast no przy 100% televotingu, no myślę, że szanse są bardzo, bardzo duże, więc tutaj no na zielono zaznaczamy, myślę, że Estonia na pewno w finale się znajdzie. Dalej mamy Ukrainę, która moim zdaniem też jest pewniakiem do awansu. Ciężko jest mi wyobrazić sobie sytuację, w której no Ukraina nie wyszłaby, zwłaszcza z piosenką, która no wyróżnia się jednak na tle stawki. Tutaj jeszcze moim zdaniem ważny będzie kontekst właśnie kolejności tych występów, ponieważ przed Ukrainą mamy Estonię, a po Ukrainie mamy Szwecję. No i wiecie co, wydaje mi się, że tutaj Cyferblatt będzie się bardzo wyróżniał jakby swoim klimatem. Wydaje mi się raczej na pewno, że tutaj no finał dla Ukrainy będzie w tym roku. Dajemy zielony i... Kolejny kraj to Szwecja i tutaj też mamy do czynienia z absolutnie pewnym awansem. Myślę, że jednym z pewniejszych w tym roku. Jeżeli ktoś w tym roku może być pewny właśnie wejścia do finału, to myślę, że spokojnie Szwecja. Nie wyobrażam sobie, powiem wam szczerze, świata, w którym Barabadabastu nie weszłoby do finału. No, wydaje mi się, że no nie ma opcji absolutnie, żeby tak się nie wydarzyło. Więc tutaj no na zielono ja ręczę za to całą sobą, że Szwecja będzie w finale. Portugalia to jest dla mnie z kolei znowu właśnie przeciwległy biegun i tu wydaje mi się, że muszę dać Portugalię na czerwono. Ja sobie zdaję sprawę, że na tle tej stawki spokojna piosenka z Portugalii, Deslocado, na pewno bardzo mocno się wyróżni i będzie zapamiętana chociażby właśnie dlatego, że będzie tak inna od wszystkich pozostałych, a przynajmniej od większości pozostałych, no bo no nie jest to jedyna absolutnie tylko i wyłącznie piosenka, która jest wolna i spokojna w tym roku. Wydaje mi się, że nie będzie to ostatnie miejsce w półfinale i że tego typu spokojna piosenka znajdzie też swoich fanów, ale no ja bym powiedziała szczerze, że tutaj no nie widzę tego absolutnie, żeby Portugalia awansowała w tym roku. Norwegia wydaje mi się, że też jest pewniakiem, może trochę mniejszym niż na przykład Szwecja czy Estonia, ale też wydaje mi się, że Norwegia nie powinna mieć większego problemu z zakwalifikowaniem się do finału w tym roku. Przy czym Norwegia moim zdaniem oczywiście do finału wejdzie, natomiast raczej nie z tej pierwszej trójki tych pewniaków. Ale dajemy na zielono, bo myślę, że tutaj no ja osobiście nie mam wątpliwości, że Norwegia w finale się znajdzie. Kajlątko. Belgia, kochani, i Belgia to jest dla mnie w tym roku, jeżeli chodzi o moje przewidywania, no twardy Artur Orzech do zgryzienia. No bo ten rok jest też dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o utwory. Mamy dosyć dużo właśnie piosenek, które są szybkie, które są takimi szybkimi, dynamicznymi, popowymi piosenkami. I czy Belgia się jakoś bardzo, bardzo pozytywnie na tle całej reszty wyróżnia? Ja Belgię osobiście lubię i uważam, że to jest okej piosenka, ale wydaje mi się, że chyba nie na tyle okej, żebym ja osobiście na przykład wysłała głos na Belgię. I obawiam się, że to może być właśnie ten problem, że wielu osobom to się spodoba, będą sobie oglądali i stwierdzą, że o, fajne, no takie do pobujania się całkiem spoko, ale że to będzie piosenka, która będzie dla większości takim planem B, w sensie, że nie będzie jakby pierwszym wyborem do głosowania. No, mocno się nad tym zastanawiam i myślę, że ja tutaj Belgię dam na żółto, bo absolutnie na zielono tego nie widzę, na czerwono też bym nie dała, ponieważ uważam, że nadal jest spora szansa na to, że Belgia wejdzie. Ja wiem, Seba, że ty se sam wybrałeś, że chcesz być red i chcesz być na czerwono, ale tu w tym przypadku akurat chyba wolisz być na żółto, nie? Przy Azerbejdżanie też się dosyć mocno waham, tylko z troszkę innych powodów, ponieważ wydaje mi się, że to jest ten sam przypadek co Belgia, tylko jeszcze bardziej jakby na nie
że jeszcze mniej tutaj będzie grało na korzyść właśnie Azerbejdżanu, żeby weszli. Natomiast mimo wszystko ja bym tutaj chyba nie szła w zaznaczanie Azerbejdżanu na czerwono, tylko mimo wszystko chyba jednak na żółto, chociaż... Dobra, jolo, zróbmy po prostu Azerbejdżan na czerwono. Jolo, najwyżej własną godnością i wiarygodnością za to zapłacę. Czasem trzeba podjąć ryzyko. A wydaje mi się, że Azerbejdżanu nie będzie w tym roku w finale. San Marino dałabym na żółto, ponieważ wydaje mi się, że owszem, są tutaj spore szanse na to, że Gabry Ponte wejdzie do finału, ale pewności to ja nie mam. Powiem Wam, że pewności tutaj nie mam, więc chyba bez zbędnego przedłużania ja po prostu zostawię tutaj kolor żółty. Następna w kolejce jest Albania i wydaje mi się, że Albania to jest raczej pewne, że wejdzie do finału i będzie właśnie ten finał dla Albanii w tym roku, więc robimy Albanię na zielono. Kolejna jest Holandia i tutaj wydaje mi się, że też ja bym zrobiła kolor zielony. No, wydaje mi się, że ta piosenka ma w ogóle spore szanse. Też będzie się bardzo mocno wyróżniała właśnie tymi zmianami tempa, tym, że jest dosyć jednak spokojna w porównaniu do innych ze stawki. No ja tutaj raczej nie widzę nawet cienia szansy na to, że Holandia mogłaby zaliczyć tak zwanego flopa i po prostu nie wejść do finału. Finał będzie na 100%. Chorwacja to jest przypadek taki, no z ciężkim sercem muszę to powiedzieć, że ja zbyt wielu szans na awans tutaj nie widzę. To nie jest tak, że Chorwacji nie będzie w tym finale na 200%, bo wydaje mi się, że są jakieś tam minimalne szanse, że może jeszcze ta karta się odwróci, że może na tej scenie zostanie pokazane coś tak świetnego i innowacyjnego, że Europa jednak to kupi, ale wydaje mi się, wiecie co, że ja chyba jakoś tego nie widzę tutaj w tym przypadku. I waham się, czy znowu pójść na jolo i dać tutaj żółty, czy jednak czerwony. Dobra, to jest Chorwacja, a wy wiecie, kim ja jestem. I wiecie, że ja jestem takim człowiekiem bardzo kochającym Chorwację i w ogóle Bałkany i wszystkie kraje byłej Jugosławii, dlatego dam po prostu tutaj kolor żółty. No bo dam żółty, no już. No i mamy Cypr, czyli piosenkę, która będzie nam zamykała cały półfinał. I wiecie co, no tutaj sytuacja jest taka, na dwoje babka wróżyła, bo sama w sobie piosenka wydaje mi się, że nie krzyczy raczej z daleka, że to jest coś, co się zakwalifikuje na pewno, no ale mają bardzo dobry slot, więc no to też może o czymś świadczyć. Też Teo tam zapowiadał, że on to zrobi na tej scenie coś, czego świat nie widział, że w ogóle ma być jakiś gość specjalny, więc ja bym powiedziała, że raczej widzę tutaj większe niż mniejsze szanse na awans, ale mimo wszystko chyba jednak dam tutaj kolor żółty tak profilaktycznie, bo wydaje mi się, że sama w sobie piosenka, jeżeli wejdzie do finału, to raczej nie z pierwszej piątki. Czas na drugi półfinał i zaczniemy sobie od Australii. I tutaj wydaje mi się, że Australia jest pewniakiem. Ja bym tutaj Australię na zielono zaznaczyła. Wydaje mi się, że ta piosenka ma absolutnie wszystko, żeby właśnie wejść do finału, zwłaszcza przy 100% televotingu. Powinno moim zdaniem to zażreć, pomimo że to jest pierwsza pozycja startowa. No wiadomo, że te na początku nie są aż tak korzystne, natomiast no wydaje mi się, że pomimo to tutaj Australię ja na 100% w tym finale widzę. Ja bym osobiście Australię dała na zielono. Czarnogóra, no i tutaj ku rozpaczy pewnych osób, które lubią tę piosenkę, bo wiem, że takie osoby są. No, wydaje mi się, że raczej nie ma zbyt wielu szans na to, żeby Czarnogóra się w tym roku zakwalifikowała. No jeszcze z drugiej pozycji startowej, z balladą, no nie widzę tego zbytnio. Ja bym tutaj raczej na czerwono dała Czarnogórę, no niestety. Przy Irlandii wydaje mi się, że ja bym chyba też poszła w stronę takiego braku kwalifikacji. Ja wiem, że ja się mogę trochę sugerować tym, że ja mocno zmieniłam zdanie swoje na temat Lajka Party, ale wiecie co, no też tutaj ten slot nie jest zbyt korzystny, jeśli mam być szczera.
To jest rok, w którym tego typu piosenek podchodzących właśnie pod zabawę, guilty pleasure, no trochę jest, więc czy tutaj to będzie miało szanse większe? Pomimo, że ja teraz w ogóle spojrzałam i Irlandia jest na 11 miejscu u bukmacherów do awansu, czyli całkiem nie tak nisko. Mimo wszystko ja nie zmienię zdania chyba i jeżeli mam być szczera, no to ja po prostu podejmuję to ryzyko i zaznaczam Irlandię na czerwono. Łotwa to jest dla mnie problem, ponieważ sama w sobie ta piosenka jest bardzo specyficzna i okej, ja za nią nie przepadam, ale widzę taką docelową grupę ludzi, którym ten utwór ma szansę się spodobać i myślę, że on się bardzo, bardzo wyróżni. Dlatego ja Łotwę zaznaczyłabym na żółto, ponieważ wydaje mi się, że tutaj no ani nie jestem w stanie na 100% mieć pewności, że to wejdzie, ani że właśnie nie wejdzie na pewno. Armenię chyba też na żółto zaznaczę, chociaż tutaj no nie wiem tak do końca czego się spodziewać, bo jeżeli to będzie wyglądało tak jak na preselekcjach ormiańskich, no to wydaje mi się, że pewnie byłby problem, ale no nie sądzę, że tutaj to zostanie powtórzone. Austria to jest pewniak. Austria wejdzie na 100% do finału, na 200%, na 1 000 000 i dlatego ja tutaj bez większego wahania daję kolor zielony. Myślę, że no nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby Austria nie weszła do finału. Chyba nie ma takiej rzeczy w ogóle, więc... Przy Grecji troszkę się waham, bo z jednej strony wydaje mi się, że to jest na tyle oryginalny utwór, że szanse są tutaj spore, ale z drugiej strony no przypominam sobie ten staging z greckich preselekcji i ja mam świadomość, że to na pewno będzie wyglądało inaczej i że no na pewno zrobią to o wiele lepiej niż wtedy na tych preselekcjach, ale sam fakt, że tutaj będzie to mocno zależało od stagingu, jak sobie Grecja poradzi, jest dla mnie już takim sygnałem, że ja tutaj zielonego koloru no nie mogę dać, więc chyba pójdę po prostu w stronę taką, że dam żółty kolor, bo waham się. Wydaje mi się, że szanse są większe niż mniejsze, ale no umówmy się, że tutaj no w przypadku gdyby ten staging był bardzo, bardzo nieudany, no to byłaby całkiem spora szansa na to, że Grecji by w finale nie było. Chociaż wątpię, że będzie bardzo zły ten staging, dlatego te szanse oceniam na większe niż mniejsze, ale pomimo to daję żółty. Litwa to jest ciekawy przypadek z tego względu, że ja tę piosenkę oczywiście lubię i wiem, że wy pewnie sobie pomyślicie teraz, że ja subiektywnie tak to widzę i dlatego powiem wam, zresztą no już wam powiem, moim zdaniem Litwa wejdzie na pewno do finału, ale totalnie mi nie o to chodzi, że ja tę piosenkę bardzo lubię, bo to jest jakby jedna sprawa, a druga jest taka, że to jest bardzo, ale to bardzo wyróżniająca się piosenka i jednocześnie taka, do której staging będzie zrobić dosyć prosto, tak mi się wydaje, bo tutaj staging w przypadku Litwy nie będzie odgrywał kluczowej roli, w sensie nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale wydaje mi się, że tutaj ta piosenka ma szansę obronić się sama, bo ona jest po prostu mocna i ona może być skierowana do bardzo wielu grup docelowych. Więc wydaje mi się, że jeżeli ja mam obstawiać, to ja dałabym Litwę na zielono, że to jest prawie pewne. Oczywiście no waham się, bo no mogłabym dać tutaj kolor żółty i też miałabym ku temu sporo argumentów, ale zróbmy znowu YOLO i ja tutaj dam zielony. Malta to jest znowu kolejny pewniak. Wydaje mi się, że tu raczej szanse są graniczące z pewnością, że Malta w finale będzie. I tutaj jakby no nawet chyba nie ma co rozwijać za bardzo tego wątku. Ja po prostu Maltę na zielono zaznaczę. Wydaje mi się, że to jest absolutnie pewne. Gruzja z kolei to jest przypadek, w którym muszę czerwonego koloru użyć. No, gruziński utwór jest bardzo ciężki taki w odbiorze, jednocześnie nie jest też zapamiętywalny, jest bardzo taki specyficzny. Wydaje mi się, że szans no raczej tutaj nie ma dla Gruzji, więc ja daję kolor czerwony. Przy Danii ja chyba dam kolor żółty, bo wydaje mi się, że to jest utwór taki bardzo uniwersalny,
ale to też może być trochę tak jak z Belgią, jak wcześniej mówiłam, że większość osób będzie tej Danii słuchała z takim poczuciem, że no spoko, piosenka fajna, buja, ale Dania nie będzie też prawdopodobnie w większości przypadków takim pierwszym wyborem w momencie, kiedy przyjdzie nam wysyłać głosy. I pytanie, czy to, że będzie fajnie i że buja, to wystarczy, tylko i wyłącznie to? No nie wiem, ja nie mam pewności, nie jestem przekonana, dlatego daję kolor żółty. Przy czym przy Danii nawet powiedziałabym szczerze, że prędzej przypuszczam, że Dania jednak nie wejdzie do finału, niż że wejdzie. W sensie, wiecie, szanse są na jedno i na drugie, ale gdybym miała obstawiać, to wydaje mi się, że Dania może się otrzeć o finał, ale może na przykład troszkę tam zabraknąć tych punktów. Czechy mają dobry slot, tak mi się wydaje. I też bardzo się wyróżnią na tle takiej bardzo energetycznej stawki, takiej dynamicznej. Ta piosenka wydaje mi się, że będzie tam błyszczała. Ja też czytałam, że właśnie Adonks nie chce tam za dużo naładować w tym stagingu, żeby tego wszystkiego nie przytłumić. Więc jeżeli te zapewnienia będą prawdziwe, to ja myślę, że Czechy wejdą do finału spokojnie. I tutaj chyba się nie będę zastanawiała i też zaryzykuję i dam po prostu kolor zielony, pomimo, że to nie jest taki pewniak, wiecie, pierwszego wyboru i może być tak, że tu się coś wydarzy, ale podejmę to ryzyko i dam kolor zielony. Luksemburg jest kłopotliwy, jeżeli chodzi o szanse, no bo wydaje mi się, że może to wejść do finału, ale też z drugiej strony, no takiej pewności nie mam. I ja bym się skłaniała nawet ku temu, że właśnie też może być tak jak w przypadku Danii, że będą te szanse, ale że to mogą być jakieś graniczne miejsca, więc ja dam tutaj kolor żółty. Izrael na zielono wejdzie na pewno. Serbia to trochę ciężko określić, bo wydaje mi się, że będą odbiorcy, którzy tę piosenkę polubią i którzy będą chcieli na nią zagłosować. Tylko pytanie, jak duża część właśnie tych odbiorców to będzie. Chociaż powiem Wam, że gdybym się miała ku czemuś skłaniać, to chyba jednak ku temu, że to się może nie udać w tym roku Serbii. Ale mimo wszystko ja czuję, że tutaj można dać ten kredyt zaufania i dam tutaj kolor żółty, ponieważ wydaje mi się, że szanse mimo wszystko są. No i Finlandia, która zamyka drugi półfinał, jest moim zdaniem totalnym pewniakiem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Finlandia przy 100% televotingu nie weszła do finału. Myślę, że wręcz wejdzie właśnie z jakichś miejsc top 3. Więc tutaj Finlandię bez absolutnie żadnego zawahania po prostu na zielono zaznaczam. No i to by było na tyle. Wyświetlę Wam teraz taką planszę z jednym i drugim półfinałem, żebyście sobie zobaczyli, jak ja to obstawiłam. A Wy dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Jakie są Wasze typy? Chętnie poczytam, napiszcie mi komentarz. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcjach z dzwoneczkiem. Koniecznie, dzwoneczek jest bardzo, bardzo ważny. A ja lecę nagrywać kolejne materiały dla Was, więc widzimy się wkrótce. Do zobaczenia!